Zmorą naszych czasów jest niestety pozycja siedząca oraz długotrwały bezruch, któremu poddajemy się w ciągu dnia. Dlatego bardzo wielu z nas cierpi na ograniczenia w obrębie stawów biodrowych, które przekładają się później bardzo mocno na jakość naszego życia codziennego, ale również na nasze bieganie. Ograniczenia ruchomości, szczególnie w kierunku wyprostu czy też rotacji w obrębie stawów biodrowych, mogą ograniczać nam również takie rzeczy jak długość kroku biegowego, czy powodować niebezpieczne dla kolan ustawienia nóg w trakcie biegu. Stąd też przychodzę Ci z pomocą i prezentuję dzisiaj bardzo prosty, krótki zestaw mobility, który możesz wdrożyć albo jako przygotowanie do swoich treningów biegowych, jako mobility przed treningiem siłowym oraz również jako po prostu dodatkową sesję, którą wykonujesz na przykład na koniec dnia, odpoczywając przy serialu czy innych okolicznościach. Zapraszam Cię na trening, do którego będziesz potrzebować tylko i wyłącznie maty i jakiegoś podwyższenia typu krzesło bądź kanapa. Jedziemy. Zaczynamy od chyba najbardziej znanego w świecie biegaczy ćwiczenia na stawy biodrowe, a mianowicie 90×90. Jest to świetne ćwiczenie do uruchomienia właściwie każdego kierunku ruchu. Wykonam je w wersji podstawowej. Możecie tutaj być podparci podczas wykonywania właśnie tego ćwiczenia. Wykonujemy je przez 1 minutę. Każde z tych ćwiczeń, które będziemy sobie wykonywać, wykonujemy przez 1 minutę. Ja raczej jestem fanem takiego podejścia, w którym robimy sobie ćwiczenia na zasadzie ich dynamizowania, czyli raczej nie utrzymujemy tutaj pozycji, tylko staramy się płynnie przechodzić z następnej do następnej. I zaczynamy z pierwszym. Można również wykonywać to ćwiczenie w zupełnie innej formie, czyli można puścić się tutaj rękoma i starać się wykonywać ruchy w tułowiu jednocześnie. Natomiast tu pozwala nam to wyeliminować dodatkowe przyruchy i wykonywać ruch głównie właśnie w stawach biodrowych. Staramy się, aby co jakiś czas korygować sobie też pozycję, aby sobie co jakiś czas sprawdzić, czy rzeczywiście jest to pozycja 90 stopni i w naszych biodrach, i w naszych kolanach. I dopasowujemy to właśnie do samych siebie. Jeszcze 15 sekund. Ok. Zauważycie, że na pewno się będziecie trochę przesuwać. I koniec. Przechodzimy sobie teraz do pozycji gołębia, pigeon stretch. I tutaj uwaga, że osoby, które odczuwają bóle stawów kolanowych, mogą tej pozycji nie za bardzo lubić. Natomiast większość osób skorzysta na tym bardzo dobrze. Układamy się w takiej pozycji, aby, pokażę to od razu na tą nogę, aby stopa naszej nogi znajdującej się z przodu znajdowała się w okolicy stawu biodrowego. Noga tylna wyprostowana i teraz dążymy do tego, aby położyć pośladek na podłożu. I tutaj wykonujemy sobie również 1 minutę. Możemy wykonać to w takiej pozycji dynamicznej, takiej jak ja teraz, czyli staramy się dynamicznie obniżać ten pośladek ku właśnie podłożu. Wiele osób na samym początku nie będzie w stanie dotknąć tym pośladkiem podłoża. Nie przejmujcie się tym. Nie chodzi o to, aby być mistrzem jogi od razu, tylko aby stopniowo, spokojnie zwiększać sobie ten zakres ruchomości i aby starać się zwiększać go, szczególnie jeśli bardzo dużo czasu spędzacie w pozycji siedzącej. Można się tutaj również nieco bardziej też wyprostować. Natomiast jeśli pochylicie się ku pośladkowi, będziecie odczuwać też nieco większe rozciąganie. Pozycja natomiast z wyprostowanymi łokciami jest dla większości osób w zupełności wystarczająca. I zamiana nogi. I pracujemy dokładnie w ten sam sposób. Tak jak widzicie, mój pośladek nie dotyka do końca podłoża i jest to również całkiem normalne. Rozciąganie mamy odczuwać tutaj właśnie w tej tylnobocznej części pośladka. Często ludzie odczuwają też nieco mięśnie kulszowo-goleniowe. Praca w tych pozycjach ma odbywać się właśnie w tym takim blisko końcowego zakresu ruchomości, tak abyście czuli, że jednak progresujecie chociaż trochę właśnie w tej ruchomości bioder. I tych ruchów, czy ogólnie takiego rozciągania nie potrzeba tak naprawdę w trakcie tygodnia bardzo dużo. Natomiast ze względu na to, że większość osób teraz siedzi jednak w swojej pracy,
warto wdrożyć raz, 2 razy w tygodniu taką sesję jako jeden z elementów, który pomoże nam w otwarciu tych bioder, co przekłada się i na krok biegowy, ale również na zmniejszone ryzyko doznawania bólu innych części ciała. Ok. Przechodzimy do następnego ćwiczenia, czyli butterfly stretch. Kładziemy obie nogi piętami przy sobie. Siadamy. Możemy chwycić się za te nogi. I teraz, w zależności od tego, jaki macie zakres ruchomości, zaczynamy sobie właśnie teraz ćwiczenie i minuta w tej pozycji. W zależności od tego, jaki macie zakres ruchomości, Wasze biodra mogą układać się tak jak mi teraz, że praktycznie dotykacie kolanami do podłoża i wtedy możecie sobie tak leciutko w tym końcowym zakresie ruchomości pulsować. Jeśli natomiast przykładowo macie w ten sposób ustawione nogi, możecie wykorzystywać łokcie do tego, aby rozpychać je nieco na boki. I wykonujemy sobie tą pozycję również przez minutę. Wcale dbanie o mobilność nie musi wymagać jakichś bardzo skomplikowanych i długotrwałych treningów. Często jest to wystarczające, że przejdziemy sobie właśnie przez taki zakres, przez te ćwiczenia takie podstawowe, dosłownie po minucie na każdą pozycję. Jeśli wykonujemy coś na jedną nogę, to również jest to fajna sprawa, aby wykonać po minucie na jedną właśnie nogę i dopiero przechodzi do następnego ćwiczenia. Jeszcze 5 sekund. Oczywiście nie przywiązujcie się też tak dokładnie do czasu trwania, ponieważ jeśli zrobicie 55, a nie minutę, wszystko będzie ok. Teraz tak zwana czwórka w leżeniu, Lying Figure 4 Stretch. Na początku zakładamy sobie naszą stopę za kolano, nogi leżącej od tutaj zewnątrz akurat. Rozciąganą nogą jest kończyna prawa. Kładziemy się. Zadaniem w tym ćwiczeniu jest to, aby jak najbardziej starać się zbliżyć kolano nogi pracującej ku ziemi bez odrywania przeciwległej łopatki. Tak jak wykonuję to również teraz. Wykonujemy sobie to ćwiczenie przez około 1 minutę. Pamiętajcie, aby rozciąganie odbywało się właśnie blisko tego końcowego zakresu ruchomości. Nic nie da nam bycie w połowie tego zakresu. Musicie czuć wyraźne odczucie rozciągnięcia, ale jednocześnie nie może to być powiązane z bólem, który nasila się w trakcie wykonywania ćwiczenia. Jest to jeden z moich ulubionych takich zestawów mobilizujących, który też często zalecam pacjentom. Sprawdza się on bardzo dobrze z tego względu, że przede wszystkim uruchamia bardzo wiele elementów, które u biegaczy, szczególnie tych siedzących, znajdują się w dosyć dużym ograniczeniu. Będziecie mogli zauważyć już nawet po wykonaniu takich 2-3 sesji, że Wasz zakres ruchomości znacznie się poprawia. Ok, zamiana nogi. Zobaczcie teraz, jak wygląda właśnie tutaj ta pozycja, czyli znowu zakładamy za kolano i utrzymując łopatkę przy podłożu, znowu wykonujemy pogłębianie tego zakresu ruchomości, chwytając za kolano nogi rozciąganej. Rozciąganie będziecie odczuwać tutaj w tym obrębie. W bólach dolnego odcinka lędźwiowego również jest to bardzo fajne rozciąganie. Oczywiście raczej nie w momencie bólu ostrego, ale w momencie, w którym zmagamy się z takim bólem przewlekłym, odczuwamy jednocześnie tą sztywność w biodrach. Bardzo fajnie sprawdzi się ten trening. Można go również wykorzystywać jako rozgrzewkę czy takie mobility przed ćwiczeniami siłowymi. Świetnie. I przechodzimy do następnego ćwiczenia, do którego będziecie potrzebować krzesła, sofy, czegokolwiek tak naprawdę. Ja tutaj takie krzesełko przygotowane mam. Jest to tak zwany couch stretch. Wykonujemy sobie go w pozycji wykroku. Kończynę rozciąganą. Kładziemy sobie na to podwyższenie. I teraz w tej pozycji możemy wykonać 2 rzeczy. Albo pracujemy sobie miednicą do przodu i tyłu pochylenia, albo staramy się, utrzymując pozycję tułowia, wykonać rozciągnięcie przedniej części uda. Ja znacznie bardziej preferuję wejście trochę też w wyprost biodra i wykonywanie tych ruchów przodo i tyło pochylenia miednicy. Tyło pochylenie, przodo pochylenie, tyło pochylenie, przodo pochylenie, tyło pochylenie, przodo pochylenie i tak przez około 1 minutę.
Pamiętajcie, że rozciąganie tutaj będzie odczuwalne bardzo często nie tylko w obrębie samego uda z przodu, ale również w obrębie mięśni zginaczy biodra, czyli właśnie w obrębie mięśni biodrowo-lędźwiowych. Jeśli chcecie zwiększyć trochę zakres rozciągnięcia właśnie zginaczy biodra, wtedy możecie wykonywać to w pozycji większego nieco wyprostu stawu biodrowego i wykonujemy sobie tutaj te ruchy przez cały czas. Wariantów oczywiście mobility bioder jest mnóstwo, natomiast pokazuję Wam taki, który najprościej i najczęściej wykorzystywać właśnie w warunkach domowych. Ok. Zamiana nogi. Po raz kolejny kładziemy grzbiet stopy na podwyższeniu. I tutaj możecie zauważyć, możemy wykonać to też w takiej wersji, w jakiej jestem właśnie teraz, czyli pośladek znajduje się bardzo blisko pięty, właściwie pięta pośladka, natomiast optymalizując czas, ja preferuję właśnie tą wersję w większym wyproście biodra. Pracuję wtedy nad większą ilością mięśni, nad większą ilością elementów otaczających staw biodrowy, wprowadzając też to, co jest tak istotne w kroku biegowym, czyli właśnie wyprost, czyli umiejętność wyprowadzenia tego pełnego kroku biegowego właśnie z wyprostu. To ciągnięcie często może być dosyć duże i ten zakres ruchomości w biodrach, jak widzicie, nie musi tutaj być do tego przodu i tyłu pochylenia bardzo wysoki, ale jest on wystarczający do tego, żeby wywołać zmianę. Dla niektórych osób wykonanie tego treningu będzie się też łączyło później z odczuciem zakwasów, czyli tych DOMS-ów po wykonaniu aktywności. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli coś takiego właśnie wystąpi. Ok. I ostatnie ćwiczenie, które wykonujemy sobie w tym secie, to jest tak zwany runner's lunge, czyli również rozciąganie w wykroku. Natomiast dodajemy tutaj też bardzo istotną rzecz, a mianowicie rotację klatki piersiowej. Opieramy się po wewnętrznej stronie kończyny znajdującej się z przodu, tej kończyny wykrocznej. I teraz naszym zadaniem jest, utrzymując tą pozycję, którą tutaj teraz mamy, kolano zwrócone właśnie na stopę, nie opada nam tutaj do środka, jest zwrócone ku zewnętrznej stronie, wykonujemy sobie rotację i wracamy. I również przez 1 minutę na jedną stronę wykonujemy tego typu ruch. Tutaj w tym ćwiczeniu nie dość, że rozciągamy mięśnie zginacze stawu biodrowego, nogi znajdującej się z tyłu, nogi zakrocznej, to dodatkowo rozciąganiu ulegają jeszcze mięśnie kulszowo-goleniowe nogi wykrocznej, no i oraz mobilizujemy sobie dodatkowo rotację w kręgosłupie piersiowym, która również często bywa ograniczona, zaburzona w momencie, w którym mamy do czynienia z długotrwałą, siedzącą pracą, z wykonywaniem monotonnych wzorców ruchowych. Także jest to bardzo fajne ćwiczenie również jako rozgrzewka przed mocnymi bodźcami biegowymi, otwierająca klatkę piersiową, a dodatkowo zwiększająca zakresy ruchomości interesujących nas stawów, czyli przede wszystkim tych naszych stawów biodrowych. Oczywiście takie mobility to nie jest jedyne mobility, które możecie wykonać w przeciągu tygodnia. Możecie łączyć, zamieniać je również z mobility stawów skokowych, które również znajdziecie na moim kanale. Możecie zamieniać i łączyć to z mobility innych okolic ciała. Także pamiętajcie, różnorodność też jest dobra. I jedziemy z drugą stroną. I wbrew pozorom nie jest to właśnie nudne rozciąganie, przebywanie cały czas w jednej pozycji, a wdrażanie tych ruchów i taka zmienność, płynne przechodzenie z pozycji do pozycji jest jednym z lepszych elementów właśnie wykonania takiego mobility. Nie czujecie, że tracicie czas, a jak widzicie, te ćwiczenia są na tyle proste, że nawet na koniec dnia, kiedy jesteście już nieco zmęczeni, chcecie sobie nawet usiąść przy jakimś serialu, można się ruszyć też z kanapy i wykonać właśnie ten prosty, krótki zestaw. Wasze ciało na pewno Wam za to podziękuje, odwdzięczy się, a wyniki biegowe również mogą się tutaj znacząco poprawić. Ok. No i mamy, tak jak widzicie, ten set jesteśmy w stanie wykonać w bardzo krótkim czasie. Jest on prosty, nie wymaga jakiegoś skomplikowanego sprzętu. Jest również
tak jak wspomniałem, bardzo uniwersalny, także jeśli cierpicie też na jakieś przewlekłe dolegliwości bólowe ze strony grzbietu, ze strony kręgosłupa lędźwiowego, bądź odczuwacie po prostu, że te Wasze biodra są zabetonowane, ten set jest dla Was. Powodzenia, dajcie koniecznie znać, jak Wam poszło. I to już koniec naszego krótkiego setu. Jak widzisz, nie jest on nadmiernie trudny, nie wymaga od nas użycia jakichś dodatkowych elementów czy użycia bardzo zaawansowanego sprzętu. Pamiętaj, aby jednak regularnie wykonywać tego typu treningi, aby odczuć ich efekty, więc jeśli cierpisz z powodu ograniczenia ruchomości stawów biodrowych, koniecznie wypróbuj i stosuj ten trening przez minimum 3 tygodnie. Natomiast pierwsze efekty zauważysz dosyć szybko. Koniecznie podeślij ten materiał komuś, kto cierpi właśnie z powodu takich zabetonowanych bioder, kto wiecznie narzeka na napięcie w dolnym odcinku kręgosłupa, czy też odcinka krzyżowego. Również pomożesz mu za pomocą tego prostego gestu. Jeśli natomiast zależy Ci, abym takich materiałów udostępniał Wam częściej i abym bezpłatnie mógł udostępniać całej naszej społeczności takie właśnie treści, rozważ wsparcie mnie na Patronite bądź wsparcie jednorazowe. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Jeśli tego jeszcze nie robisz, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę, podziel się komentarzem, jak poszedł Ci ten trening i jak często go wykorzystujesz. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.